Ileż razy można oglądać Kevina na Polsacie? Co roku tak naprawdę, bo to rzeczywiście świetny film, świąteczny przede wszystkim, ale stwierdziliśmy z dzieciakami, skoro są nowe produkcje, jak na przykład Czerwona Jedynka, o niej dzisiaj będzie mowa, no to trzeba je sprawdzić, zobaczyć, czy rzeczywiście coś ciekawego, coś nowego w świecie świąt bożonarodzeniowych oczywiście dzieje się. I tak akurat trafiłem, jak już mówiłem wcześniej, na Czerwoną Jedynkę, film, w którym Mikołaj, bo taka jest fabuła, Mikołaj grany tutaj przez J.K. Simmonsa, zostaje uprowadzony. Oczywiście szef jego straży, jego ochroniarz, niech tak będzie, Dwayne The Rock Johnson, musi znaleźć kogoś, kto odnajdzie Mikołaja. Pada na Chrisa Evansa, który jest no niby złodziejaszkiem, ale tak naprawdę bardziej jest osobą, która potrafi znaleźć wszystko, potrafi wszystko wyszukać. No i oczywiście dalej się to dzieje. Tutaj widzisz, że jeszcze jest Lucy Liu, która też jest tam, powiedzmy, osobą zajmującą się pewnego rodzaju technikaliami, która pracuje pomiędzy światem Mikołaja, a światem ludzi, gdzieś to jakoś synchronizuje i tak dalej, i tak dalej. No więcej nie będę mówił, bo można się łatwo domyśleć, jak to fabuła rzeczywiście wygląda. No i stwierdziłem, przepis na genialny film świąteczny jest, ponieważ mamy Mikołaja, który bardzo, naprawdę bardzo przekonujący. Mimo że J.K. Simmons jest chudy, nie ma brzucha wielkiego, nie ma ogromniastej brody, ale to jest wszystko fajnie wytłumaczone, co, gdzie, jak i kiedy, dlaczego i tak dalej. W ogóle 49 milionów kalorii, naprawdę szacunek Mikołaju. Bardzo ciekawe jest to pokazane, więc stwierdziłem, będzie rzeczywiście dobrze. I czy tak jest? Może zacznę od tejże właśnie fabuły, bo chyba studio zastanawiało się, bo film jest w tym momencie dostępny na Amazonie Prime. On tak naprawdę był chyba tydzień w kinach, potem oczywiście wszedł na Prime'a, także w opisie, a także w przypiętym komentarzu, jak tylko znajdę, będzie link do tego filmu. Można go obejrzeć, jest w cenie abonamentu. To jest bardzo ważne na Amazonie, bo tam nie wszystko jest darmowe, ale ta produkcja jest darmowa. No i tak stwierdziłem, no to rzeczywiście zobaczymy. I ten film, The Red One oczywiście, czyli to jest kryptonim Mikołaja, powinien być o Mikołaju. I powinno oczywiście być o wszystkim, co związanego ze świętami. I czy tak jest? Gwiazdą jest, no nie będę czarował, jest Dwayne Johnson, to rzeczywiście o niego głównie chodzi, więc jeżeli myślisz, że no, mamy tutaj Czarnego Adama i Kapitana Amerykę, czy tam Johnny'ego Storma, jak kto woli, to będzie rzeczywiście fajny balans. Nie będzie rzeczywiście balans. Chris Evans, który no pojawia się tutaj jako ten złodziejaszek, jako osoba, która potrafi wszystko wymyśleć, niespecjalnie rzeczywiście się wbija na plan. Widać, że Dwayne The Rock Johnson tutaj jest szefem, on tutaj ma rządzić, zresztą o nim będzie troszeczkę więcej za chwilę, ale chyba studio chciało tak naprawdę pogodzić wszystkich, bo nie do końca wiedzieli, czy pójdziemy w ten sposób, że mamy, wiadomo, jakąś tam główną mitologię o Mikołaju, który 24-25 grudnia, w zależności od kraju, rozwozi. Ja mieszkam w Irlandii, tutaj Mikołaj przynosi prezenty 25 grudnia. Będzie roznosił prezenty i tak dalej, i tak dalej. No nie do końca chyba rzeczywiście wiedzieli, czy pójdziemy w tę stronę, czy też może troszeczkę weźmiemy jeszcze z mitologii skandynawskiej, troszeczkę z mitologii irlandzkiej, tutaj weźmiemy jeszcze troszeczkę z Belgii i z Holandii i za dużo tych zapożyczeń jest i o ile niektóre, jak na przykład Krampus, są wpasowane świetnie, no to rzeczywiście nie wszystko tutaj się nadaje, ponieważ no to jest film w głównej mierze dla dzieci, tak, no nie wiadomo, że nie dla faceta, który ma 40 kilka lat, tylko dla jego dzieciaków i też żeśmy obejrzeli sobie spokojnie. Ale w pewnym momencie jest, bo tutaj mam oczywiście kilka odnośników do IMDb, w pewnym momencie filmu Jack mówi do Dylana, czyli nasi bohaterowie, to bzdura i to jest złe dla ciebie i to jest złe dla mnie. I wydaje się, że jest to nawiązanie do nieżyjącego już George'a Carlina, którego ostatni występ stand-upowy nosi tytuł It's Bad For Ya z powodu bardzo podobnego stwierdzenia. Oczywiście mowa o tym gentlemanie i o tym występie, tylko jest jeden problem. George Carlin to był facet, który no jako stand-uper dla niego nie było świętości. On po prostu jechał równo po wszystkim, więc jeżeli na przykład twój dzieciak stwierdzi, tato, mamo, może zobaczymy? Nie, uwierz mi, nie, bo oprócz bluzgów tutaj jest wszystko. Właściwie bluzgi też są, no ale po prostu oprócz tego różne rzeczy. Więc jeżeli to jest celowe nawiązanie, a domyślam się, że raczej jest, no to chyba rzeczywiście twórcy nie za bardzo wiedzieli. Może ktoś stwierdził, może tak będzie. Może tak będzie fajnie i zabawnie. Również na przykład niedźwiedź, który tutaj widzisz, misiek ochroniarz, nazywa się Garcia. Garcia, co według IMDb po hiszpańsku, to możesz mnie poprawić, bo ja akurat nie wiem i nie sprawdzałem celowo, ma znaczyć niedźwiedź, ale druga informacja, która jest, że tak się nazywał jeden ze scenarzystów, więc to jest powiedzmy pewnego rodzaju ukłon dla niego. I tak można byłoby się zastanawiać, czy to rzeczywiście w tą stronę pójdziemy, wiesz? Bo tak samo na przykład pod koniec filmu pojawia się Krampus,
Zresztą Krampus pojawia się przez cały film, aczkolwiek pojawia się Krampus i Mikołaj mówi do niego look what the cat dragged in, czyli zobacz co przyniósł kot. I to jest nawiązanie do islandzkiej legendy o kocie Jule jak zwał. Folklor opisuje go jako ogromnego i złośliwego kota polującego i zjadającego ludzi, którzy nie mają nowych ubrań na Wigilię, którzy rzeczywiście nie świętują w ten sposób Wigilię. Więc tutaj już masz islandzkie, tak? Tutaj już ma rzeczywiście ogólnoświatowe. No my dobrze wiemy, że taki Mikołaj, jakiego my znamy, to on utarł się gdzieś około powiedzmy 60-70 lat temu dzięki reklamom Coca-Coli i to nie jest mój wymysł, tylko to jest oczywiście prawda, ale jeszcze oprócz Mikołaja i oprócz Krampusa pojawia się Grilla. To jest rzeczywiście bardzo ważna postać, ona jest antagonistką tegoż filmu i jest ona prawdziwym mitem związanym z zimą. Prawdopodobnie jest to najstarszy mit, jaki kiedykolwiek my kojarzymy. Grilla pochodzi z Islandii również. Była ogrym, która miała 13 synów nazwanych Yule Lads, czy tam Yule Lads. Grilla podróżowała po świecie w zimowe noce, prosząc o jałmużnę dla swoich synów. Legenda głosi, że jeżeli odmówiono jej jałmużny, synowie wchodzili do domu i wyrządzali szkody, dopóki właściciel nie błagał Grilli, ażeby zabrała rzeczywiście te dzieciaki. No i to można byłoby po raz wtóry w ten sposób się odnieść, wiesz? Dużo jest, nie będę tutaj się rozwodził, ale na przykład te renifery, czyli megalocerosy. To oczywiście wymarły jeleń, był uznawany irlandzki jeleń lub gigantyczny jeleń również. One się pojawiają, to najprawdopodobniej dziewczyny, nie chłopaki, ponieważ jak ładnie zauważono, jelenie na zimę tracą poroże i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze jest odnośnie Krampusa, że jest on częścią legendy Jul od stuleci. Tradycyjnie towarzyszył Mikołajowi i rozdawał niegrzecznym dzieciom kawałki węgla lub patyki. Jego noc obchodzona jest 5 grudnia, dzień przed tym jak obchodzimy oczywiście świętego Mikołaja, czyli 6 grudnia. Co to jest? Ostateczny dzień tego świętego Mikołaja przekształcił się w to, co my znamy w wielu tradycjach, ale święto Mikołaja biskupa Miry jest nadal ważnym świętem w Belgii oraz Holandii, także w Miri, czy to miasto jest w Turcji, w którym Mikołaj mieszkał w III i IV wieku naszej ery. Więc jak widzisz, postanowiono wziąć troszeczkę stąd, troszeczkę stąd i normalnie bym powiedział, to fajnie, rzeczywiście takie troszeczkę inkluzywne, oni chcą wziąć wszystkich, bo to się akurat przydaje do fabuły, to rzeczywiście ma ręce i nogi, aczkolwiek ja oglądając już nie jeden, a zapewne kilka filmów w moim życiu, wiem, że to nie chodzi głównie o to, że stwierdzono inkluzywnie, że będzie, mimo że akurat Hollywood taki jest, ale to raczej chcięto, okej, no to skoro weźmiemy stąd, no to oni nas tutaj obejrzą, wiesz, tutaj weźmiemy troszeczkę stąd i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście tych zapożyczeń jest bardzo dużo, zresztą widzisz, poświęciłem temu cały segment i wydaje mi się, że to nie najlepiej się sprawdziło w tym przypadku. Bo jest dużo rzeczy, no mój syn uwielbia, bo na przykład dowiedział się, w jaki sposób Mikołaj się dostaje na przykład do bloków w kaloryferach, gdzie nie ma kominków. Tutaj jest wszystko fajnie wytłumaczone, oczywiście technika, oczywiście Mikołaj jest świątecznym, Mikołaj ma swoje moce i tak dalej, więc rzeczywiście to jest dobre, ale te wszystkie zapożyczenia troszeczkę kolidują ze sobą. I nie jestem do końca przekonany, czy to jest rzeczywiście dobra sprawa, czy to jest rzeczywiście super świąteczny, czy ten nastrój poczujemy. Jak na przykład w Kevinie było tylko i wyłącznie jedna rzecz tylko i wyłącznie mieliśmy w pamięci, gdzieś tam powiedzmy Mikołaj, Boże Narodzenie i tak dalej, a tutaj tego jest rzeczywiście bardzo, bardzo dużo, trochę wzięto stąd, a można oczywiście zrobić to dobrze, bo chociażby bodajże Strażnicy Marzeń, taka była bajka wiele lat temu, mówię, powiedzmy 10, gdzie tam był Jack Frost, był Mikołaj, był Króliczek i tak dalej, to wszystko jakoś rzeczywiście zażarło. Tutaj fabularnie nie jest najlepiej. Jak już mówię, mamy trójkę, właściwie czwórkę głównych bohaterów. Na plan oczywiście wybija się Dwayne Johnson i Chris Evans. Dwayne Johnson, który rzeczywiście jest gwiazdą tego filmu, nie będziemy się czarować oczywiście. Zgarnął budżet filmu to jest 250 milionów dolarów, a Dwayne Johnson zgarnął 50 milionów dolarów. No, najwyższa jak do tej pory garza za film. Nie mówimy oczywiście o udziale w zyskach, bo czasem tak to jest, ale akurat do tej pory pobił Roberta Downeya Jr., który za rolę Ironmana w Kapitanie Ameryce Wojna Bohaterów zgarnął 40 milionów. Więc rzeczywiście tutaj krążą już legendy o tym, że Dwayne spóźniał się na plan zdjęciowy. Mówi, że ja to jestem ja i w ogóle przedstawiał innych. Legendy rzeczywiście krążą, ale widać, że tutaj jego ego jest ogromne, bo on musi być niemalże w każdej scenie, wszystko się rzeczywiście wokół niego kręcić. Chris Evans, śmiem twierdzić, że Chris Evans jak dla mnie będzie zawsze Kapitanem Ameryką i nieważne w czym on wystąpi, on nie jest wybitnym aktorem, niestety nie jest dobrym i to jest kasus wielu aktorów właśnie z Marvela. Są oczywiście wyjątki od reguły, bo chociażby
Andrew Garfield pokazuje, że jest życie po Spider-Manie, bo bardzo fajnie się, w bardzo wielu fajnych filmach się prezentuje i dosyć dobrze to robi, ale akurat nie w przypadku tego Gentlemana. Ja wiem, że to ma być taki nawrócony bandzior, tak? Niby, że bandyta, niby, że przestępca, ale taki, że dobry, że ze złotym sercem, że rzeczywiście próbuje coś zrobić, żeby było elegancko, no ale nie ogarnia tego, naprawdę nie ogarnia tego. Jest raczej kompletnym bałwanem, nomen omen. Rzeczywiście nie wygląda to dobrze, a bardzo żałuję. Lucy Liu i Mikołaj, no oni tak naprawdę są tylko i wyłącznie, mimo że to jest film o Mikołaju, ale są zapychaczami w tejże produkcji i no to nie wygląda najlepiej. W ogóle Chris Evans zrezygnował z filmu Fly Me to the Moon, w którym miał partnerować po raz wtóry oczywiście Scarlett Johansson, którą znamy. Jego rolę przejął Channing Tatum. I film nawet nie najgorsze ma oceny z tego, co patrzyłem właśnie na IMDb, tudzież na Filmwebie. No, różnie to rzeczywiście wygląda, ale co najważniejsze jest z tym filmem, to czy jest on wystarczająco świąteczny, ażeby go spokojnie obejrzeć. No wiadomo, że w tym roku, recenzja kręcona w 2024, że było 25 lat Kevina na Polsacie. No słuchaj, ja jestem tak stary, że ja pamiętam święta bez Kevina na Polsacie, ale od 25 lat ta magia cały czas wyziera, tak? Ta magia cały czas jest, nie ma świąt, trzeba obejrzeć Kevina. W tym momencie my już obejrzeliśmy oczywiście obydwa Keviny, mimo że ten w Nowym Jorku dopiero będzie w telewizji za jakiś czas, ale jestem szczęśliwym posiadaczem tejże produkcji na DVD, a poza tym chyba też albo na Netflixie, albo na Disney Plusie jest dostępny, także spokojnie można go sobie obejrzeć. Ale czy ten film jest wystarczająco świąteczny? Jak dla mnie nie. Jak dla mnie te wszystkie rzeczy, które tutaj mają miejsce, wiesz, te złe bałwany, te technikalia, tutaj troszeczkę zapożyczenie z mitologii islandzkiej, z mitologii Belgia, Holandia i tak dalej, rozmywa to wszystko, ten cały fajny, świąteczny przekaz, który no jest genialny, no bo co tu dużo mówić, mamy Mikołaja, więc nawet ci najgorsi z najgorszych jednoczą się, ażeby tego Mikołaja spróbować uwolnić, odzyskać, odnaleźć, żeby te święta nie zostały zaprzepaszczone, a żeby ta Grilla, która no jest antagonistką w tym filmie, nie wygrała, żeby rzeczywiście święta były dobre, żeby mimo, że ludzie są źli, no wiadomo, że są ludzie źli na świecie, że postępują nikczemnie i niedobrze, żeby oni również mieli swoje szanse i żeby rzeczywiście to było coś dobrego, a nie, że powiedzmy jeden błąd, dziękuję bardzo, zero-jedynkowo. No nie, tak nie możemy myśleć. Wszystko tutaj się niby pasuje, ale nie jest to ubrane w tak dobry sposób, nie jest to tak wszystko ładnie ubrane, żeby mógł powiedzieć, jak najbardziej mamy nową tradycję, tak, w tym momencie Kevin już odchodzi w zapomnienie, bo już ma 25 lat, w tym momencie wchodzi czerwona jedynka. Nie. Powiem więcej, nie mogę tego filmu tobie polecić. Naprawdę, nie mogę tobie tego filmu polecić, ponieważ według mnie zbyt dużo tutaj jest rzeczy i ten film nie ogląda się super świetnie. Ja go z dzieciakami obejrzałem i to wszystko. To nie będzie tak, że znowuż za rok święta będą, o proszę bardzo, no to włączymy Kevina, no to włączymy czerwoną jedynkę, zresztą w ogóle czerwona jedynka, przypomniał mi się od razu film z Markiem Hamillem i Lee Marvinem sprzed wielu, wielu lat, wojenny film. Co prawda wielka czerwona jedynka, no ale to inszość, jak mawiał kabaret. Że włączymy to, jeszcze może śniętego Mikołaja, elfa i cud na 34 ulicy i to będzie nasz kanon. No nie. Jest Kevin, jest elf, jest Mikołaj, właściwie cud na 34 ulicy i jest elf, a ten film po prostu trafia na półkę obejrzane, zapomniane, bo czerwona jedynka nie działa dobrze fabularnie, nie działa dobrze, jeżeli chodzi o postacie. Wizualnie, tak, muszę powiedzieć, że wizualnie to wszystko się rzeczywiście zgrywa, to wszystko jest rzeczywiście fajnie pokazane, ale ogólnie to jest Dwayne The Rock Fest, można by powiedzieć, tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać, kto ma większe muskuły, kto będzie się potrafił, jak na przykład pamiętam w tym sporcie, czy jak to się zwie, gdzie dwóch ludzi uderza się po twarzach, oczywiście, że kto jest silniejszy i tak dalej, że po prostu pokazuje muskuły i to ma być o muskułach Dwayna The Rocka Johnsona, a nie rzeczywiście Mikołaja, to o niego chodzi, mimo że on też, powiedzmy, w pewien sposób przechodzi przemianę, metamorfozę, która tam sprawia, jest świąteczny nastrój, ale z tego filmu niestety świąteczny nastrój nie bije i to mnie bardzo martwi. Chciałbym powiedzieć, no nie, niekoniecznie. Wiele dostajemy produkcji około świątecznych właśnie w tym okresie, co chyba nikogo nie dziwi, ale akurat bardzo niewiele niestety z nich dowozi i tylko sobie, proszę bardzo, w komentarzu napisz, oprócz oczywiście Kevina, oprócz elfa i cudu na 34 ulicy. Filmy, powiedzmy, które dostaliśmy świąteczne w przeciągu ostatnich 10 lat.
który z nich zapadł Tobie tak w pamięć, że co roku go oglądasz w tym okresie i stwierdzasz, proszę bardzo, to jest, nie ma świąt, nie ma nastroju świątecznego bez tego filmu, bez tej produkcji. Napisz mi w komentarzu, jaka to jest produkcja, bo jestem ciekaw rzeczywiście, czy jakiś taki film stał się i zadziałał na Ciebie, że opowiedzmy, proszę bardzo, ten film w 2015 genialny film wyszedł, podobał mi się i razem z dzieciakami, i razem, nie wiem, z psem oglądam, bo to rzeczywiście jest świąteczna w tym momencie dla mnie tradycja. Daj mi znać, bo jestem ciekaw, czy masz podobną opinię, czy myślisz podobnie jak ja, ale więcej filmów świątecznych i nie tylko, pewnie, że tak, na tej liście obejrzyj, tu jest ich całe mnóstwo.